Cześć, tu Sofii. Witaj w Holistyka Studio. Bardzo dziękuję, że tu jesteś. Jeśli masz ochotę na wspólne spotkania, zachęcam do lajkowania, subskrybowania i włączenia powiadomień. Cześć kochani, tutaj Sofii z Holistyka Studio i dzisiaj będzie taki eksperyment socjalny i przeprowadzę rozmowę z bardzo wyjątkową osobą, z Moniką Lee, z którą się poznałyśmy tak de facto wczoraj. Wczoraj pierwszy raz rozmawiałyśmy, 2 godzinki, co prawda. Przedwczoraj. Przedwczoraj była taka króciutka rozmowa, tak, to prawda, ale znamy się z przestrzeni online'owej, z social mediów. Zaraz opowiemy, jak do tego doszło, ale chciałam wam tym pokazać, jak każda osoba jest mega interesująca, jak damy szansę, jak się otworzymy. I dzisiaj będziemy się poznawać, bliżej, tak, na żywo, razem z wami. Więc, Bardzo się cieszę. przedstawiam wam Monikę Lee i kochana, jakbyście mogła przedstawić, swoimi słowami, kim jesteś? Cześć wam, witam. Jestem taka happy, że mogę być razem ze Sofii i żeby przedstawić się do twojej, publiczności, która cię słucha i wspiera. Em, ja jestem oryginalnie z Illinois. Pracowałam wiele lat w wojsku i, w policji, a w tym momencie jestem na Florydzie od 5 lat i po prostu odnalazłam siebie. Mhm. I przy tym zaczęłam szukać takich bratnich dusz, no i tak No, wpadłam na ciebie. tak niechcący wpadłaś, no i bardzo się cieszę, że tak wpadłaś bo jestem naprawdę mega szczęśliwa, ile mamy wspólnych. Wczoraj, podczas rozmowy sobie wypisywałam właśnie, nasze wspólne cechy czy wspólne sytuacje życiowe i to jest aż niesamowite, jak osoby, które się nie znają, mogą mieć, tyle wspólnego i tak jak ty mówisz, podobne się przyciąga w danym momencie, bo często jest tak, że, jeżeli, wiesz, czegoś tam szukamy, to znajdujemy nagle odpowiedzi czyli odpowiedni ludzie w odpowiednim czasie się pojawiają w twoim życiu. Właśnie tak, tak jest. Jeżeli jesteś na to gotowa i otwarta, no siła wyższa przyniesie ci te osoby, które potrzebujesz koło siebie, a te, co nie, będą musiały troszeczkę iść, bye bye. No, I na swoją orbitę, bo każdy ma każdy ma swój level jakby, świadomości i często jest tak, że w pewnym momencie idziemy razem, ale nadchodzi czas, kiedy się, drogi muszą rozłączyć. Oczywiście to nie ma nic przeciwko, wiesz, danej osobie, po prostu każdy ma inną drogę, którą podąża i my musimy dbać o siebie przede wszystkim, nie? absolutnie. Jak nasza droga nas prowadzi, tak my idziemy i jeżeli wierzymy w to, to po prostu te osoby, co przychodzą i odchodzą, to nie są czasami na zawsze, tylko czasami są te osoby, żeby nas czegoś nauczyć, żeby nam w czymś pomóc, żeby nam otworzyć oczy, żeby nam dać wiedzę, która nam jest potrzebna, co sobie w ogóle nie zdajemy z tego sprawy, prawda? Mhm. I tak powolutku, powolutku zaczynają takie piękne istotki wchodzić w twoje życie i te światło przynoszą, tak jak wczoraj napisałam o tobie nawet, że jesteś po prostu jak sunshine. I, twoje te światło tak mnie biło i kręciło, że po prostu szukałam nawet twojego kontentu na social media, nawet jak się spotykałaś czy z Mają, czy z Renatką, czy z innymi pięknymi duszkami. To po prostu dla mnie to wy byłyście taki mój tribe, co wy w ogóle sobie z tego sprawy nie zdawaliście, ale dawałyście mi takie światło i siłę. To, co potrzebowałam w tym momencie, mimo że nie zdawałaś sobie sprawy, że ja w ogóle istnieję. To Mhm. to jest dla mnie piękne. To jest po prostu piękne, że czasami możemy komuś pomóc, dlatego ja zawsze robię swój content na social media, żeby po prostu podnieść tą osobę, która to czyta. To po Bo prostu czasem dzielę jest się tak jak moimi myślami, najwięcej to są moje osobiste refleksje, prawda? No bo tylko przez doświadczenie. Ja myślę, że ta nasza autentyczność ma wtedy sens, kiedy wychodzi z nas, ze środka, tak jak rozmawiałyśmy wczoraj. To nie jest nic na pokaz, po prostu
twoja życiowa mądrość. To nie są książki, które przeczytałaś, to nie są kursy i tak dalej. To jest to, co ty przeżyłaś i wtedy to jest autentyczne i to nas wyróżnia, ta nasza unikalność wśród innych osób, tak? Bo nie o to chodzi, żeby każdy był taki sam i wiesz, taki copy paste, tylko ja właśnie Ale by zachwycam świat był po prostu kompletnie nudny, prawda? takie Jednak same to drogi nas ludzi. to nas ta inność w wszystkich ludziach jest co jest piękne i zamiast być wszyscy na jedno kopyto, bo tak powinniśmy być, ten system, który nas programuje, society norms, jak ja to nazywam, i przepraszam, od razu mówię, niektóre słowa nie mam po polsku, bo ja w duchowość weszłam po angielsku, jak byłam, w Stanach, słoneczko wyszło. U, Bije tu nam po oczach, ale o to mi chodzi po prostu, że jak czasami wtrącam słowa po angielsku, ja jestem tu wiele lat, od 17 roku życia, więc no, w duchowość weszłam po angielsku. No, jak większość z nas, więc ale tutaj nie ma żadnych. O, ale pięknie to słońce teraz tak sobie tutaj migruje po twojej twarzy. Tak, to jest, wiesz, na moim kanale jest wszystko dozwolone, po prostu język miłości. Ja się często też czasem zawieszam, ale to już myślę, że są wszyscy przyzwyczajeni, więc nie ma znaczenia, myślę, w ogóle w jakim języku mówimy, o ile to jest język miłości, światła i To takiej jest radości. najważniejsze, bo miłość nie ma języka. Miłość jest po prostu energią. Jeżeli patrzymy na tą energię i potrafimy się uśmiechnąć, to czasami słowa nawet nie są potrzebne, żeby komuś dać to światło w tym momencie, co potrzebuje, prawda? I właśnie to mi ty dawałaś. I tak się cieszę, że tutaj jestem. Jestem taka excited, bo naprawdę to jest, jakbyś mi powiedziała miesiąc temu, oglądając ciebie, że będę z tobą rozmawiała na twoim podcaście, to bym się po prostu zaczęła śmiać. Ale jednak, życie pisze scenariusze, no, które są Proszę, ty piękne. tak mnie rozczulasz i zawstydzasz, że ja po prostu zaraz tu spłonę ze wstydu. Bo ja jeszcze się uczę przyjmować tego typu takie komplementy. Bo to też nie jest, wiesz, no tak jak ja się z czymś dzielę, to oczywiście bardzo się cieszę. Ja mówię, że nawet chociaż jednej osobie wywołasz uśmiech, to już było warto, się dzielić z tym, ale, wiesz, no to też jest takie nasze polskie, wiesz, że przyjmować komplementy komuś. Teraz o tym się coraz więcej mówi. Ja sama nawet jestem gdzieś w sklepie i widzę jakąś dziewczynę ładnie ubraną, więc sama jej prawię komplementy: "O, Ja to super samo wyglądasz". robię. No, ale cały czas też się uczę, bo mi się zdaje, że jeszcze łatwiej nam mówić może komplementy, ale przyjmować komplementy. Musimy się też tego nauczyć, bo to też nie jest Absolutnie. takie organiczne, że my to: "O, mamy, okej, dziękuję". I często jest tak, że jak teraz już się oduczyłam tego, bo zresztą cały proces rozwoju to są, mi się zdaje, oduczania nasze Oczywiście, odprogramowanie się. dokładnie, a nie w drugą stronę. I kiedyś jak ktoś tam mówi: "O, ktoś ładnie wyglądasz, coś chyba schudłaś", a nie, 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 nic nie schudłam. A teraz po prostu mówię: "Dziękuję, rzeczywiście tak, doceniam siebie", bo trzeba też docenić samą siebie, tak? Bo to jest Chyba gruba. komplementy zaczynamy, jak robisz afirmacje i pomagasz sobie w tym i na co dzień mówisz sobie z miłością, że jesteś wspaniała, że jesteś Mhm, mądra, że jesteś dobrym człowiekiem, że jesteś kind i tak mhm. dalej, to później to chyba w ciebie to wchodzi. I jak inni ci komplementy, to naprawdę jest łatwo to zaakceptować, bo dużo z nas, i to wychodzi z dzieciństwa, byliśmy czasami krytykowani, nic się nie podobało, trzeba było mieć zawsze dobre oceny i trzeba było tak i tak wyglądać. I to taki był zaprogramowanie social norms, ale jak my na to spojrzymy troszeczkę głębiej, to jednak, i Tak, ukochamy te dziecko, które tego może nie zaznawało, czyli czy było mu przykro przez wiele, wiele lat do mhm, dorosłości, no to mhm. właśnie później mamy ludzi, którzy mówią: "O nie, nie schudłam, o nie, to Prawda. tylko taka stara sukienka", prawda? I A, takie tak, nie, tego sukienka jest piękna, jeżeli jest piękna, czy stara, czy nie, nie mhm, wkładamy tej złej energii do tego, tylko wkładamy tą miłość i mówimy: "Dziękuję, kocham tą sukienkę". dokładnie. Brawo. Właśnie wczoraj, może wiesz co, przejdźmy przez taką właśnie, co nas łączy, co? Bo to jest taka ciekawa. Po pierwsze tak, ty jesteś ze Szczecina z Polski oryginalnie, tak? Ja jestem z Zielonej Góry, więc to wcale nie jest tak daleko, jesteśmy na tej Bardzo samej granicy. bliziutko. Razem latamy do Berlina.
Szkoda słońca. Jesteśmy ten sam rocznik, 80. To kolejna, czyli to jest ja myślę, że, jesteśmy jednym z ostatnich tych takich, fajnych roczników, które mogły sob mogły mog żyły jeszcze w tym analogowym świecie, bez komórek, komputerów, takie mogły jeszcze przeżyć to dzieciństwo takie, bardzo takie właśnie organiczne, takie naturalne, Naturalne, w z prawdziwymi naturze, na podwórku. dokładnie. Więc jestem bardzo szczęśliwa, nie chciałabym ani później, ani wcześniej. To jest taki, super, super rocznik. No i razem jesteśmy wodnymi znakami, bo ty jesteś skorpionem, ja jestem rakiem, więc to też idzie w Mamy parze. obydwie te Szczypczyki też możemy kąsnąć. Co my tutaj jeszcze? Tak. y, em, No, nie będziemy dużo mówić o takich traumatycznych, bo mamy, dużo wspólnego takich, rodzinnych traum, ale to myślę, że na następny teraz zrobimy ten odcinek taki lightowy, taki uplifting, oczywiście. joyful, nie? Tak jak rozmawiałyśmy. A takimi Sama trudniejszymi dobra, ja chcę, żeby to było jednak tak, pozytywne, i bo siebie takie pozytywnie. znajomości, jak się przedstawiamy i tak dalej, przecież, e, co nas złączyło? Światło, Dokładnie, a nie dokładnie. ciemność, więc mimo, że mamy bardzo, bardzo dużo podobnych historii życiowych i niektóre są piękne, niektóre są, po prostu doświadczenia, które musieliśmy przejść, Mhm. ale lepiej się skupić chyba na Ale tym jedno, co światełku. wczoraj tak, co wczoraj właśnie coś, fajnego powiedziałaś, że mając właśnie takie doświadczenia, że znamy osoby, które przeszły przez podobne traumatyczne doświadczenia i nie potrafiły wyciągnąć lekcji i iść dalej. To nie jest wcale powiedziane, że jak ty uderzysz głową, wiesz, już upadniesz na dno i to nie każdy się odbije. Nie. Jest mnóstwo osób, które niestety zostaną w tym bagnie na dole i dalej się będą paplać i nigdy się nie wydostaną. Ale to jest piękne, że w te traumatyczne, ciężkie przeżycia, ja to tak traktuję właśnie, jak już spadasz tak na ziemię, że to jest moment, gdzie możesz się fajnie odbić jak na trampolinie, o ile chcesz. O ile I to jest chcesz. Jeżeli no poprosisz o to, i po prostu poprosisz o pomoc, tak. jaki twój belief system jest, prawda? Czy ty wierzysz kościelnie, czy ty wierzysz w higher power, jak ty to tam sobie masz i twoja droga cię prowadzi, prawda? Bo każda droga jest piękna i nie każda droga dla każdego. Więc ja Oczywiście. uważam, że jeżeli naprawdę poprosimy o tą guidance i ten w środek w siebie wejdziemy w tych momentach traumatycznych i po prostu dostajemy wtedy tego przebudzenia i naprawdę widzimy, ile nasze życie jest warte i naprawdę te malutkie rzeczy i te robaczki koło nas, co nam nie życzą zawsze najlepiej, a trzymamy ich w imię rodziny, przyjaciół, sąsiadów czy kogokolwiek mamy koło siebie i po prostu przyciemniamy siebie dla innych. Mhm. A jednak taka trauma, jak poprosimy o to światło i poprosimy: „Ja już nie chcę tego, ja to ci oddaję i ja naprawdę chcę, żeby mnie światło prowadziło”. Tak. I te drzwi się otworzą. Jeżeli Mm. poprosisz naprawdę z całego serca o to, te drzwi ci się otworzą, bo jeżeli byś ze mną rozmawiała 5 lat i ty powiedziałaś wczoraj coś No. bardzo interesującego o mnie, jako skorpion. Mówisz, że są skorpiony, które są bardzo ciemne i są skorpiony, które są bardzo jasne i są pozytywne i wibrują na Mhm. tych higher frequencies. Ja byłam tym skorpionem ciemnym przez wiele, Mhm. wiele lat, przez mój smutek, przez to, że Mhm. nie umiałam sobie poradzić z niektórymi myślami, z niektórymi traumami i tak dalej. W momencie, gdy ja to po prostu ja zrobiłam release. W tym Mhm. moim traumatycznym momencie, co miałam 2 lata temu, po prostu powiedziałam: „Enough is enough, ja to oddaję i ja wierzę w proces”. Mhm. No i później takie piękne ludzie jak ty przyszli w moje życie i wiele innych. Mam na przykład ciocię, której nigdy nie znałam w Niemczech, która jest bardzo spirytualna i ma wiedzę ogromną, z którą niedawno się skonektowałam. Mhm. Ona mnie No bo widziała, jak ja miałam 5 lat. Bo teraz jest czas, rozumiesz? Bo to jest my czasem właśnie nawet kogoś znamy, ale często było tak, że nawet 20 lat jakieś takie ścieżki, nie były nam po drodze, a potem wiesz, zawsze jest tak, że kiedy
kiedy student jest gotowy, to się, na twojej drodze zjawia nauczyciel, więc, y, wszyscy wiesz, jak ty mi powiedziałaś o tym, że niektórzy są na chwilę, to kiedyś była taka, opowieść, ktoś mi powiedział, czy gdzieś tam usłyszałam, że w naszym życiu, wiesz, jak jesteśmy tym drzewem, to spotykamy, na naszej drodze czasem takie osoby, co są takimi gałęziami, co są z tobą taki core przez długie lata, ale są osoby, które są takimi listeczkami tylko, Tak. albo co I są oni są tylko na sezon, prawda? oni są też bardzo potrzebni, Bardzo. bo czasem możesz gdzie właśnie w przysłowiowym sklepie poznać panią i ty masz na przykład zły dzień, która ci coś powie, czasem jedno słowo i twoje już myślenie, zrobi taki shift w twoim, I to z tobą mindsetie. zostaje po No latach. to Pamiętasz tą panią w tym sklepie? Ja miałam takie właśnie. historie, poznawałam ludzi i jedno zdanie Mhm. potrafiło tak we mnie głęboko wejść i to było wysłane mi, żeby mi to było powiedziane. Ale ta osoba Mhm. nie miała być w moim życiu na zawsze, No, tylko to był ten listek właśnie, co robi te drzewo piękne, bo drzewo bez liści, no to trochę takie smutne, prawda? Więc te fajnie. liście też potrzebujemy, mimo że mamy te główne, te takie core gałęzie, które się trzymają. Ale Ale czasami czasami te te gałęzie gałęzie też też się odpadną. łamią. Dokładnie. Mhm. I właśnie co mnie uczy, właśnie mój przyjaciel, mój nauczyciel, nie lubię jak mówię o nim guru, o tym, żeby właśnie nauczyć się, detachment, wiesz, żeby się nie a to jest bardzo trudne, nie mieć Bardzo. żeby puścić, to już nie mówię o takim puszczeniu, co ci nie służy, tak, ale często, że nie możemy attach w ogóle do materialnych rzeczy, do ludzi i tak dalej, dlatego że właśnie później jak taka osoba odejdzie od ciebie, że to ty często to są dramaty życia i o nie mogę bez niego żyć, bo mnie zostawił, nie? To często też tak się zdarza często w związkach, czy są małżeństwa się rozpadają i tak dalej. I on mnie powoli uczy, jak się nie przywiązywać. I to ci Mhm. daje taką wolność, jak ty nie masz przywiązania. Sobie pomyśl, na przykład teraz byś powiedział: "O, przeprowadzam się na Florydę, na przykład biorę jeden plecak, koty pod pachę i tyle". I na przykład nie be ja kiedyś byłam bardzo też, tak jak ty mówię, materialistyczna, materialistka taka, bo lubiłam właśnie się otaczać tymi swoimi rzeczami. Dalej tak lubię mieć ładnie, bo jestem estetką, ale teraz mam tak, że na przykład, miałam taką sytuację, przyszła do mnie koleżanka i podobało jej się, czy jakaś opaska na włosy, czy jakieś nawet moje ubranie. Bardziej ja sobie tak stwierdziłam: "O, jej się podoba już bardziej niż mi". Mi to służyło przez jakiś czas. Ja jej po prostu to dałam. Nie trzymałam tego mocno i teraz jestem na tym etapie, że na przykład jak ktoś przyjdzie i chce pożyczyć książkę, ale albo na przykład ja już tą książkę przeczytałam 700 razy, to ja daję ci ją. Mhm. Rozumiesz? Nie masz takiego przywiązania, że ja po prostu Boże, jak te karty, muszę z tymi kartami, bo to jest moje, bo to jest moje. To nie jest moje. To mi służyło przez chwilę, ale będę bardzo szczęśliwa, że komuś innemu będzie służyć. Mhm. Więc takie nieprzywiązywania się, nawet do ludzi nieprzywiązywania się i Ale nieważne, czy także to wiesz co, można na to też popatrzeć, przywiązywanie się do tytułów. o, to też, no. Żona, przyjaciel, córka, mama, siostra, brat. I teraz in the name of being a daughter, in the name of being a wife, w imieniu czego ja muszę przechodzić przez różne rzeczy, bo tak powinno być, bo ja jestem córką, ja jestem matką, ja jestem tym, ja jestem. Jeżeli naprawdę skupimy się na tym, żeby operować przez światło i z miłością, Miłość. to te tytuły nam naprawdę są tak potrzebne jak nic. Bo Mhm, jeżeli naprawdę skupisz się, żeby być dobrym człowiekiem, to będziesz dobrą córką, będziesz dobrą żoną, będziesz dobrą mamą. I ten tytuł ci nie jest potrzebny, ale czasami te tytuły nam taką presję przynoszą mhm. bo tak trzeba. Ja Tak, nic bo to nie muszę, ja nic nie zamknięty w tych nic szufladkach nie trzeba. jesteśmy zamknięci, tak? Bo jesteś zamknięta tu jako matka, jesteś tu jako córka, jesteś tu jako, No tak, i cokolwiek. taka kobieta w tym momencie nosi 20 czapek na głowie, bo tu jestem tym, tu jestem tym, tu jestem tym. I gdzie ona jest w tym wszystkim? Mhm. No przeważnie właśnie jej nie ma. No Właśnie to jest to. właśnie. Ona wtedy jest wszystkim innym, tylko nie sobą.
No i właśnie dlatego to, co ty robisz, twoja wiadomość, moja wiadomość i kobiety, Mhm, które naprawdę odnalazły siebie i tą wartość w sobie i mówią: ale robią to z miłością. Bo tu nie mhm, chodzi o to, żeby komuś krzywdę zrobić, bo ja ciebie nie chcę w moim życiu, bo ty jesteś paskudny. mhm, I release you with love. dokładnie. Mój spokój, moja energia jest dla mnie bardzo ważna. Ja Mhm. teraz tak operuję i nie wszyscy to akceptują, No, ale to jest moje życie. Taką ja drogę wybrałam i to mi dało spokój. A przy okazji ci, co mnie szanują, są w moim życiu, ci, co powinni być w moim życiu mhm, i oddają mi to samo, co ja im. Bo mhm, często mamy te czapeczki i te czapeczki nas prowadzą przez życie, te tytułki i my nic z powrotem nie dostajemy. Nikt nas nie karmi naszej duszy, nikt nam nie powie słowa dziękuję, nikt nam nie przyniesie tego światełka na co dzień, prawda? Że jesteśmy potrzebne, że jesteśmy kochane, że trzeba nas szanować, że moje feelings matter. mhm, I tu właśnie dlatego to jest bardzo ważne w życiu, żeby detach. mhm, Detachment jest bardzo potrzebne właśnie od tytułów, od tych socjalnych norm i tak dalej, żebyśmy mogły być po prostu lżejsze, żebyśmy mogły przynieść tą miłość, bo kobieta powinna nurture, prawda? Kobieta powinna tworzyć, kobieta powinna przynieść tą taką ciepłą energię mhm, i to leczy. My leczymy, jeżeli popatrzymy na historię, to kobiety leczyły zawsze. mhm. Prawda? A jak ty masz tyle tytułów, bo tak ci teraz mówi społeczność, że tak trzeba być i to musimy, praca, dom, dzieci, hobby, tu, tam. My tracimy siebie i my po prostu nie znajdujemy tego miejsca na tym świecie, które należy do nas. Mhm. Brawo, siostro. No i taka prawda. I, ja też, zawsze mówię, że wiesz co, niektóre osoby, które, może nie są jeszcze w rozwoju, często odbierają to jako: „O, jaka jesteś egoistka, o jak”, rozumiesz, że jeżeli zaczynasz się sobą zajmować, pracą nad sobą, to niektóre osoby odbierają to właśnie jako taki czysty egoizm. A ja zawsze mówię, jeżeli ty napełnisz ten swój, wiesz, swoje serce miłością, to wtedy możesz więcej tej miłości wszystkim innym dać, bo jak ty raz się przebudzisz, będziesz już tutaj po drugiej stronie, wiesz, wyjdziesz z tego Matrixa, to wtedy się okaże, że jeżeli przez ciebie przemawia ta miłość i masz po prostu czyste intencje i światło, to ty w każdym widzisz tą miłość i Oczywiście, że tak. każdego kochasz. Czy tego wrednego sąsiada, czy tu, ty po prostu z miłością jesteś. A to, że niektórzy, to ty po prostu się odsuwasz od tych ludzi, bo ty nie musisz być w ich energii. I kochasz ich, gratitude dajesz dalej, Tak. ale ty wcale nie musisz, bo ty już, wiesz, robisz protect your energy i po prostu ty musisz o siebie dbać. Czyli musisz sobie swoją bubble, tak jak mówiłaś, są bubble wczoraj. No, bubble jest bardzo ważna. Bubble jest zdrowe. Bubble są boundaries, prawda? Dokładnie. Potrzebujemy tego zdrowego dystansu do wszystkiego, bo po prostu tak jak mówimy, wszyscy mają od nas: "O, egoistką jesteś, bo co? Bo dbam o siebie". Jak ja dbam o siebie, to ja będę lepszą wersją siebie No, i wtedy no będę bardziej kochała cały świat, bo jeżeli ja no nie wiesz, mam czasu znaleźć siebie i pokochać siebie, autentyczną siebie, nie to, co nam rodzina kazała być, czy, y, znajomi, bo robimy wszystko pod znajomych i ja to widzę i to jest smutne, ja też w tym byłam. O, mhm, ja też w tym byłam. Trzeba było mieć takie auta i trzeba było to robić i to wszystko. To jest takie głupie, przepraszam, że tak powiem i nie oceniam nikogo, jeżeli dalej jest w tym miejscu, bo do czego z tego trzeba wyjść. mhm, Będzie pewien moment w życiu, dla innych może nie, ale dużo kobiet teraz właśnie tego szuka, tej prawdziwej prawdy swojej i jak mhm, znajdziesz tą swoją autentyczność i pokochasz siebie, autentyczną siebie, czyli mhm, musisz przejść przez to: "No, tutaj nie byłam taka fajna i tutaj mhm, zrobiłam tu komuś coś" bo naprawdę, bo nie jesteśmy perfekt. Tu nie to, że my raptem się zrobiliśmy, spiritual butterflies i nie mamy tego ciemnego w sobie, bo jednak yin yang, mamy ciemne i mamy jasne i tylko żeby jasność nas prowadziła. To chodzi tylko o to, ale musisz dalej o siebie zadbać i protect yourself. Wiesz, ja jestem po wojsku i em, po no, policyjnych zawodach i ja ci powiem, że
ja byłam tylko flight mode. Ja byłam ready do walki i ja zapomniałam o swojej duszy. Bo ty byłaś bardzo w męskiej energii. Czy możesz tak troszeczkę, bo to jest mega ciekawy aspekt, ty tyle lat, bo ej, ja nikogo nie spotkałam, żadnej laski, która była w ogóle w wojsku, a twoja historia jest po prostu jakiś mind blowing. Naprawdę. Więc, wstąpiłam do wojska w 2000 roku, do Navy. Po prostu chciałam być w swojej energii i nie chciałam być tam, gdzie byłam i wstąpiłam do wojska i wojsko mi pokazało cały świat. Byłam w Japonii i to dużo mi dało dla mojej duszy i tak dalej, ale jednak byłam, tak jak mówisz, w tym męskim energii, która mnie kompletnie pozbawiła mi tej kobiecości. Nie na tyle, że byłam po prostu ciągle agresywna, nerwowa, taka byłam poker face i ta moja kobiecość odchodziła ode mnie, te ciepło. Ja nie byłam ciepła. Mhm, Ja po prostu nawet w domu wszystko miałam wszystko na szaro, na niebiesko. Do dzisiaj mam, kocham, ale wkładam swoje zielone, roślinki i tak dalej. Ale chodzi o to po prostu, że męska energia była, ze mną 20 lat przez mundur. Ja nie miałam czasu być sobie tą kobitką, bo ja być nią musiałam tak. założyć mundur codziennie i mieć ten zawód, jaki miałam, który był wśród mężczyzn. Mężczyźni wszyscy byli zawsze widzieni. Jednak my, Mhm, kobiety, mieliśmy z tym problem i ja zawsze musiałam walczyć o to, musiałam więcej zrobić, żeby mnie zauważyli, bo ja byłam bardzo ambitna. I ja kochałam swoje zawody, bo I protect and serve, prawda? mhm, Naprawdę zależało mi na tym, żeby być naprawdę dobra w tym, co robię, bo co ja dotykam, to ja chcę być w tym dobra i mam w tym pasję. Więc to nie mhm, jest to, że ja wybrałam sobie paskudne zawody i ja żałuję dzisiaj tego. Nie. To mi dało siłę. To mi dało mhm, courage, okej, odwagę, której nie miałam. Bo ja nie byłam nauczona jako kobieta być odważna. Bo jednak mhm, to nie jest w naszej kulturze takie, że kobiety są takie odważne i są outspoken, prawda, że mówią to, co czują. Mm, mhm, Tutaj mamy troszeczkę jeszcze z tym problemu, że nie mówi się, co czujesz. mhm. Czyli A to jednak jak procentowo to wygląda? Rzeczywiście to jest tak bardzo mało odsetek kobiet, czyli powiedzmy, nie wiem, 80% jest mężczyzn w wojsku i 20 kobiet, czy to jest jeszcze mniej? no to ja ci powiem na przykład na moim statku, daję ci teraz jeden z examples. Ja byłam na statku, niszczycielu w Japonii, Curtis Wilbur, DDG-54. Ja do dzisiaj pamiętam. To był mój pierwszy statek i na tym statku było 60 kobiet, a resztę byli mężczyźni, a było wszystkich na tym statku 385. Okej. Masz tak Ale i tak myślałam, że mniej. To i tak super, że tyle jednak kobiet, bo myślałam, że to będzie tak całkiem malutko, tak wiesz, 1/10, tak 1/10 czy ileś. Nie, no teraz to już może kiedyś tak było, bo to nie było popularne, no bo kiedyś w ogóle, em, social norms były kompletnie inne. Kobieta powinna być w kuchni i tak dalej. I nie, dzięki Bogu to się zmieniło, prawda? I kobiety mają prawa i to jest też ważne, ale Czyli jest kobiety tam na tych samych stanowiskach, tak, czy kobiety o, okej, czyli była równość no taka. tak, tak i nie, Kobiet. prawda? Bo żeby się wybić wojskowych, w takich męskich zawodach jak law enforcement czy military, to Mhm. naprawdę kobieta musi Mm. albo iść w niektóre strony i Mhm. dojść w taki sposób do tego, albo naprawdę musi być Okej. starać się o to bardzo. Jak masz w porównaniu, jak mężczyźni łatwiej im i nawet to nawet jak weteranów, bo jak załatwiasz swoje weterańskie sprawy jako weteran, mój mąż Mhm. załatwia tak, a ja muszę 20 razy pisać, prawda? Mhm. Tu jest właśnie, bo to jest męski świat i mężczyźni są ci wojskowi i oni się tylko, tak jakby dla większości się liczyli. Co prawda moja córka jest w Air Force i
poszła w mamy ślady i jest w Japonii też w tym samym wieku, więc to jest mind blowing, że historia się tak powtórzyła i pełnym kółeczkiem. Ale ona mówi, że tak już nie jest. Bo ja jej opowiadałam, Mhm. my ze sobą rozmawiamy, a ona mówi: „Nie mamo, kobiety teraz mają bardzo dużo praw, bardzo łatwo, dostać stanowiska, tylko musisz być dobra w tym. No nie możesz tylko, bo jesteś kobietą i to dostaniesz, no bo to też na tym nie polega, prawda?” Mhm. Mhm. 2 extremes nie są dobre, trzeba znaleźć tą happy medium. Mhm. Ale to widzisz, to sama teraz widzisz, na przestrzeni 20 lat, Tak. jaki shift już też nastąpił, nie? No postęp, prawda, bo jeżeli nie when we don't grow i nie ma postępu, no to No tak, takie smutne to życie by było bez postępów. no niestety. Koty lubimy też. Koty lubimy, o koty. Ty Ja masz jestem przyjemny kociara, kot. kocham swoją kicię nad życie. Ona, zawsze czyści mi energię, bo wie jak przyjdę do domu z jakimś, coś mam w nosie, to ona od Mhm. razu wyczuwa, przychodzi do mnie, więc uwielbiam koty i tak powiem szczerze, że to jest moje pierwsze zwierzę, z którym się bardzo tak złączyłam i ona przyszła w moje życie, jak właśnie przechodziłam Mhm. te moje zmiany życiowe i wybrałam siebie i światło i ona Mhm. wtedy przyszła. Ona była przybłęda. Ale koty w ogóle mają w sobie coś takiego magicznego i to nie od parady przecież i w starożytności, i później w średniowieczu wszędzie były koty, koty, koty połączone z jakimiś takimi właśnie magami, wiedźmami i faraonami. Mystical. Bo one Mhm. rzeczywiście za każdym razem, jak ja wracałam z operacji, z różne części ciała, za każdym razem koty zawsze leżały mi tu, gdzie akurat była operacja i Mhm. one zawsze, wiesz, też nie wszyscy wiedzą, że koty, nie tak jak psy. Psy mają dodatnie ions, tak jak my i tak dalej, a przez to, że dużo elektroniki używamy, no to wszędzie są te dodatnie elektrony i my musimy robić grounding, czyli uziemiać się, żeby mieć ten balans, ale mając koty w domu, one nam jonizują, czyli one nam już ten balans, bo koty mają ujemne jony, więc mając koty w domu, siłą rzeczy jesteśmy zdrowsi tak naprawdę. Ich frequency przecież, jak one Tak, mruczą, właśnie. to jest największa medytacja. Naprawdę, ja czasem zamykam oczy, kot mi tu leży i razem sobie mruczymy. Mhm. Niesamowity healing. To jest. Tak, ja to samo mam z moją kicią. Ona sobie się kładzie koło mnie. Ona nie leży koło mnie, ale ona musi mnie dotykać. Ona nie Mhm, lubi leżeć, bo ona jest też ja ją dostałam od wszechświatu, bo przyszła sobie. Eee, sama, mhm, akurat przyszła do mojej rodziny i moja rodzina mówiła: „My nie chcemy kota”, no to ja mówię: „Ja wezmę tego kota”, bo miałam taką connection z nią od samego początku, to coś dziwnego było. Ja mówię: „Ja muszę ją mieć”. I to nie było, że mhm, ona jest piękna, bo ona jest piękna. To akurat mhm, się złożyło, że po prostu piękna przybłęda była, mhm, ale ja miałam taką connection, my na siebie się spojrzałyśmy i ona się mnie nie bała, a wszystkich innych się bała. mhm, I ja mówię: „To jest mój kot, ja ją biorę”. Od razu pojechałam do weterynarza, sprawdziłam, czy nie ma czipa. Pochodziłam po całym osiedlu, najpierw zapukałam chyba na 40 drzwi, czy ktoś kota nie zgubił, bo naprawdę jest ładna i nie chciałam no, nikomu krzywdy zrobić, no ale czipa nie było, nikt nie powiedział, że ją zna, że to jest w ogóle nieznany kot. mhm. No i co? I została moją soulmate, no. Kocham ją Super, na ale życie. ja uwielbiam takie historie właśnie. Zwierzątka są naprawdę często. Ale wiesz, to jest coś w tym prawdy, dlatego że jak ja medytuję, ona jest ze mną. Czy to jest medytacja na 20 minut, czy na 30 minut, czy na 5 minut, ona zawsze przylezie do mnie na tę medytację. Jakby Mhm, wyczuła, jakby to wiedziała, a ja różnie medytuję, jak mi schedule pozwala na to, ale jednak mhm, coś tam te nasze kociaki czują, jakieś tam nasze wibracje i przychodzą do nas, jak potrzebujemy channeling, nie? mhm. Tak, tak, to jest niesamowite. Ale też widzisz, jak powiedziałaś, chociaż nie widziałam twojego kotka, powiedziałaś: „A jest piękna”. I wczoraj też rozmawialiśmy na ten temat, jak to wszystko zależy, to piękno jest takie względne, jak my siebie postrzegamy, wiesz? Bo mi się zdaje, że w każdym jest piękno, jeżeli ty jesteś otwarta to zobaczyć, tak? Bo jeżeli Oczywiście. ja znam mnóstwo osób, które nie mają urody takiej jakiejś powiedzmy standardowej, ale dla mnie są najpiękniejsze osoby. Tak. Rozumiesz? I ja uwielbiam takie takie jakieś takie defekty, jak ktoś ma, Okej. takie właśnie coś imperfection, bo wtedy
jesteśmy tacy unique, nie? Tak, I to są wchodzę w nasze te takie personalne signatures, prawda? Tak jak mówiłaś wcześniej, tak, jakbyśmy wszyscy byli tak na wszyscy jedno byli kopyto, copy and paste, Jezu, jaki ten świat by był po prostu nudny, nie? Nudny byłby i a tak to jesteśmy każdy inni, każdy od kogoś się może czegoś nauczyć. Każdy od kogoś może coś nowego zauważyć. Nawet jak kiedyś coś dla nas nie było piękne, przez to, mhm, jaką ta osoba ma energię, może nas nauczy to, że to jest jednak piękne. Tu tak. chodzi po prostu o otwartość Tak, umysłu, teraz prawda? chwilę się coś A tak rozłączyło. to To wszystko jest super było i tylko powiemy o tym. Kochani, właśnie w 35 minucie nagle to nie była zwykła rozłączenie, tylko co ty powiedziałaś? Prąd? Normalnie ci prąd mi się kompletnie wyłączył i się zaraz włączył jak iskra. no i to jest Energy overflow. overflow. Dokładnie tak. Kochana, oh my god. A jeszcze dzisiaj, wiesz co, dzisiaj miałam taki Zoom meeting właśnie z tym moim przyjacielem i z Mają, też taka moja przyjaciółka. Ona jest yoga instructor i teraz będziemy wspólnie nad takim projekcie pracować, ale never mind. I właśnie ja mówię, wiesz, ja go znam już 4 lata, Maję też znam tyle samo, ale jeszcze ich nie skonektowałam. I tak już chciałam ich 100 razy i tak nie było, wiesz. No i ja mówię, że to jest Maja, bo tyle opowiadałam tobie o Maji i tak dalej. I Maja mówi, o, Sophie też o tobie opowiadała, tyle z pięknych rzeczy i tak dalej. I on powiedział takie właśnie coś mądrego, że to, że ja opowiadałam o nim pięknie, on mówi, to znaczy, że Sophie jest piękna inside. Bo jak ty, rozumiesz, ty odbijasz. Bo jeżeli o Oczywiste. kimś się Mirror. wyrażasz źle, brzydko, obgadujesz i tak dalej, to znaczy, że ty to masz w sobie. I teraz sobie zastanów się kilka Oczywiście, że razy, tak. czy jeżeli kogoś właśnie ocenisz, czy obgadasz, czy źle o kimś myślisz, wiesz, 3 razy się zastanów, spójrz sobie w oczy w lustro i sobie pomyśl, czy to Oczywiście. naprawdę jest ta osoba, czy może to jestem ja, nie? Właśnie to jest dużym problemem u ludzi, że denerwują się na kogoś i od razu wnoszą tą energię, prawda? Mm, A to jednak siedzi w nas. To wszystko, cała nasza rozmowa prowadzi nas z powrotem do środka, prawda? Każdy element, co dotknęliśmy, to jest zawsze coś z środkiem. Jeżeli my myślimy o sobie brzydko, mhm, tak w środku, może nie pokazujemy tego na cały świat, ale tak w środku naprawdę myślimy o sobie nic, a gramy inną mm, czy innego, tak. no to tak, będziemy do innych, To prawda? będziemy Czyli dostrzegać. we project. Dokładnie. Projektujesz na kogo, nie Nie umiem umiem tego po polsku, przepraszam, ale wysyłamy tą energię, bo my tak o sobie myślimy. Mhm, To jesteśmy my. Ty jesteś moim mirror. Ty tak, jesteś moim lustrem. tak. Jak ja cię traktuję, jeżeli ja tak cię oblewam tymi komplementami i tak cię kocham twoje światło, bo ja kocham teraz swoje światło, bo ja jestem teraz taka excited i happy, że ja już przez te drzwi Przeszłaś. przeszłam i teraz po prostu mogę, Tak. e, kochać wszystkich i z światłem iść przez życie. Mhm. I Stop. ja normalnie jestem w skowronkach, Ale to o to o to tak to tak tak jest, to tak jest. Wiesz co, jak osoby czasem, takie jeszcze powiedzmy na początku drogi, bo wiesz, to jest też taka ciemna moc. Musisz przejść przez te takie ciężkie rzeczy. To nie jest tak, że ty sobie otwierasz drzwi i tu o, kolorowa tęcza, unicorny i w ogóle jest pięknie. Bo to musisz przejść przez ten nie. shadow, musisz przejść przez taki ciemny las, uporać się, tak jak ty mówisz, recognize wszystkie swoje shadows, wszystkie swoje takie ciemne strony, ale jak ty wyjdziesz z tego, to jest po prostu wow i to już nie ma odwrotu. Po prostu Tylko właśnie tu jest problem, że dużo ludzi nie chce spojrzeć w środek, no, nie chce się przyznać do samych siebie, że oni też krzywdzili, że oni też źle mówili, że oni też komuś coś tam zrobili i przyznaj się teraz do tego. I w tym momencie, jak przez to przechodzisz, przynajmniej tak było ja myślałam, że ja zwariuję, bo mi zaczęły przychodzić takie myśli, że o to zrobiłaś, jak miałaś 22 lata i ta osoba się tak czuła. I ty nie czujesz tego, co ty czułaś, jak to robiłaś, tylko czujesz to, co ty zrobiłaś tej osobie. mhm, Czujesz jej ból, mhm, czujesz jej zrozumienie. mhm, I taka self-reflection, taka naprawdę przyznanie się do tych swoich
robaczków, co nosiłeś w sobie i po prostu spojrzeć się, temu prosto w oczy, sobie w oczy. Mhm. To jest challenge dla wielu ludzi i to Jest. było challenge dla mnie przez wielu ludzi przez wiele czasu też, bo ja po prostu mówię: „O, ja byłam biednym dzieckiem, ja byłam wychowana przez dziadków, ja to, ja tamto”. Ja ciągle byłam taki victim, prawda? Mimo że nie byłam victim, bo dobrze żyłam i miałam dobre zawody i wyszłam za mąż i tego, i tamtego, ale w środku, Mhm. w środku ja nie potrafiłam się przyznać, że ja dużo winy noszę. I trzeba właśnie zrozumieć to raz, No przyznać się do tego, przyznać się przed samym sobą. zaakceptować się, okej, to było, to jest fakt, to się stało. Zaakceptować, wybaczyć sobie, bo my dalej mamy w sobie takie, że potrafimy częściej innym wybaczyć niż sobie, ale to sobie masz spojrzeć w lustro i okej, zrobiłam to czy tamto, bo wtedy nie umiałam inaczej. Ja umiałam Tak. tyle, ile umiałam wtedy, no bo jakbym wiedziała to, co wiem teraz, no Wiesz, dzisiaj bym wtedy tego nie zrobiła, no ale zrobiłam, co zrobiłam. Okej, dobrze, że nie zabiłam nikogo, no to chociaż tyle. Ale wybaczyć sobie i release, i to zostawić, czyli przepracować to, zaakceptować, ukochać, wybaczyć, zostawić. I ja nie jestem zwolenniczką też odkopywania w kółko tej swojej przyszłości, bo my w kółko te rany rozdrapujemy i to. rozdrapujemy. I ja to robiłam to jest bardzo dobry point, że dałaś to. Mhm, Ja to robiłam sobie całe życie. mhm, Ja robiłam to przez całe moje życie. Ciągle rozdrapywałam, bo byłam z dziadkami, bo to, bo tamto. Ciągle czegoś szukałam, tych swoich krzywd i mhm. przeżywałam to non stop. I No bo. wtedy miałam konflikt z rodziną, czy miałam konflikt z kimkolwiek. Po co? Mhm, Przepracuj to, pogodź się z tym, pogodź się ze sobą, jaką byłaś i jaką jesteś i jaką będziesz, bo jeżeli naprawdę przyznasz się samej sobie, mhm, że nie byłaś taką perfekcją, bo mhm, nikt nie jest i mimo, że wszyscy myśleli, że masz takie piękne i wspaniałe życie, jednak miałaś w sobie rzeczy, które były bardzo nieprzepracowane i które cię trzymały z daleka od dobrych ludzi i od tych ludzi, co mają być w twoim życiu, mhm, prawda? Bo dopiero później dostajesz te gifts from life. mhm. Tych ludzi, tak jak ja ciebie dostałam. Ja się do tej pory cieszę. Ja w ogóle nie mogę wierzyć, że ja jestem na twoim podcaście w tym momencie, nawet jak się tak rozgadałam. Ale od pierwszej naszej rozmowy to normalnie I'm blown away, że nasza energia tak 2 obce osoby. Sofii, w życiu dlatego mówię, że jakbym chciała, żeby ten podcast był u ciebie, bo bym bardzo chciała być u ciebie i na pewno kiedyś O, tak no zrobi to. się, ale żeby po prostu przytulić cię, poczuć tą twoją energię. Mimo że ją czuję na odległość i czułam ją, dlatego jesteśmy tu dzisiaj, gdzie jesteśmy, ale to jest po prostu, no, gift. Ja jestem blessed. Jak patrzę Dziękuję. na ciebie, to normalnie jakaś sister from another mister. Normalnie zobacz, jesteś po prostu tak. No. Naprawdę, ale w ogóle nasze te vibes, jak rozmawiałyśmy, jak zaczęłyśmy właśnie, jak mówisz, 2 obce duszki, co ja nie uważam, że my jesteśmy obce. Mhm, Może w tym życiu jesteśmy obce, tak. ale mi się coś wydaje, że gdzieś się przetarłyśmy, bo ja po pierwsze, to jest mój pierwszy podcast w życiu No ale patrz jak i nigdy nie byłam na żadnym podcaście i, medytacja była przed podcastem, żeby się zrelaksować, żeby tutaj, ducha nie wyzionąć ze stresu. Ale przez to, że nasza energia jest taka fluid, mhm, idzie jak woda, prawda? tak. Idzie it's a flow. Mhm, E, to było tylko w mojej główce grane, że mhm. nic innego. Boże, mnie tak zawstydza, że jak ja bym miała przynajmniej, 100,000 subskrybentów na YouTubie, a ja mam całe 1300, ale that's okay, But that's just the beginning, bo jeszcze niektóre duszki są na ciebie nieprzygotowane i one może. przyjdą i przyjdzie czas na nie. Bo one To się na to tak patrzy. żeby tylko They're not ready for you. żebyśmy tak właśnie, właśnie taką miałam właśnie pomysł od samego początku, żeby wiesz, bo tych wywiadów już jest ja nie chciałam formy wywiadu, tylko ja chciałam z zwanymi normalnymi osobami, z którymi obcujesz wokoło, a nie z jakimiś
ekspertami i często jest tak, że jak rozmawiam, proponuję jakimś, osobom wokół mnie, które moim zdaniem są mega inspirujące i mają wiele do powiedzenia, one się blokują i o Boże, o czym ja będę mówić, co ja mam do przekazania. Albo znowu czekają na ten właściwy moment, który wiesz, nigdy nie nadejdzie, bo często jest tak, że my sobie tą poprzeczkę, o to jak ja jeszcze to zrobię, to ja wtedy, a jak to zrobię, to jeszcze dalej chcę wyskoczyć. I tak Mhm. naprawdę to my nie jesteśmy nigdy. I prawda jest taka, że No, jak będziesz czekała na perfekt chwilę, to nie będzie. to jej nigdy nie znajdziesz. Mhm. I często właśnie takie wyjście out of your comfort zone to jest też taki wtedy taki wiesz, upgrading yourself. Ja zawsze mówię, Tak. że wiesz, ja sobie stworzyłam człowieka szczęśliwego. To widzisz, przez te wszystkie moje sytuacje jestem bardzo wdzięczna, że to wszystko przeszłam, bo nie byłabym sobą. Wiesz, wszystko tak było, jak było. Nigdy nie żałuję, że o, bo jak ja bym się urodziła gdzie indziej, albo to, tamto, tamto. Było jak było. Nie byłabym w tym miejscu, co bym była. I ja zawsze, wiesz co, staram się pokazywać ludziom, że ty możesz sobie stworzyć tego człowieka. Ty możesz sobie, jeżeli nie miałaś wzorców z dzieciństwa, to ty bądź stwórz swojego dorosłego w sobie, takiego silnego dorosłego. I żeby Tak, utulić to wewnętrzne swoje dziecko, jeżeli nie miałaś tego wzorca, sama sobie możesz dać tego dorosłego rodzica i sama tak, możesz sobie stworzyć tego jak z plasteliny swojego szczęśliwego człowieka. Bo tak. bo dużo ludzi, tak jak ty, wczoraj też rozmawialiśmy, my się cieszymy z drobnych pierdół. Naprawdę, ja się wychodzę rano i patrzę się na słońce i mam taką łzy w oczach, radość, że się obudziłam i mogę spojrzeć tymi oczami, percepować tą rzeczywistość. Oczywiście, że Wow! tak. I tak samo zachód słońca, mój mąż zawsze idziemy bez jak jest tylko zachód i mnie przytula i sobie patrzymy po prostu bez żadnego słowa. Czy właśnie kot mi wskoczy, czy to są moje najbardziej taki happy moments, takie szczęśliwe momenty. Nie to, że kupię sobie nową Ktoś torebkę. wydał na ciebie 12 000 czy coś tam, czy coś drogiego. Ja taka byłam, No, jak mówiłaś, ty byłaś tak. materialistką, ja byłam materialistką. Dla mnie były ważne Mercedesy, tego, tamtego. Mhm. Y, I co? I co? I co? I co? I Co mi to dało dało? ci to To szczęście. jest momentowa satysfakcja, Mhm. ale to ci szczęścia nie da. Mhm. Jeżeli myślisz, że przyniesie ci rzecz nabyta szczęście, Mhm. no to się bardzo człowiek myli. I my sobie tak mu tłumaczymy, że no tak, jak teraz mnie stać na to, to mogę to, mogę tamto. Oczywiście. Mhm. Ale jednak jakbyśmy patrzyli na to troszeczkę inaczej, to naprawdę by było nam lepiej finansowo, jeżeli byś patrzyła na swoje życie z miłością, idziesz w tę drogę, to naprawdę te pieniążki też przyjdą, bo to jest tylko tu. Mhm. Okej? I dlatego tu trzeba się, tak jak mówisz, detach. Mhm. Nie możemy żyć dla pieniędzy, czy nie możemy żyć dla pięknych rzeczy, dlatego że żyjemy dla siebie. My jesteśmy duszą. I Mhm. to, że my mamy ciało, to jest jedna, ale my jesteśmy duszą, a dusza nie potrzebuje Mercedesów i tak dalej. Dusza potrzebuje światła i miłości. A teraz właśnie tak do mnie przyszło, że to jest taki dowód, patrz, jak już na takim łożu śmierci sobie, wiesz, tam już kończy się już twoje życie tutaj i potem, wiesz, przed oczami ci przychodzi to życie całe. To pomyśl sobie, czy ty będziesz miała przed oczami, jak jedziesz, czy ten moment tego Mercedesa, czy będziesz Nie, miała momenty na przykład z córką, gdzie się śmiałyście, oczywiście. momenty jakieś, Tak. takie happy moment. Wiesz, czasem jest tak, że na przykład my tak mamy, bo ja też uwielbiam ocean, wodę i plażę, więc dla mnie, jak ja płynę, bo ja często w tym naszym Lake Michigan to płynę, bo ja lubię tak płynąć, tu u nas akurat nie ma rekinów, więc sobie mogę pozwolić, płynę tak daleko, że ja już nie widzę, wiesz, horyzontu nie widzę za sobą, bo ja się nie boję i ja uwielbiam płynąć, sobie płynę. Mąż to już dostaje zawału, jak on już mnie nie widzi, a ja Aha. sobie dalej płynę. I to są momenty, jak zamykam oczy albo mam wrócić, jak jest jakiś stres czy coś i mam wrócić do momentu, gdzie mnie uspokaja, to właśnie jestem w wodzie, gdzie nic nie ma wokół. I to są happy, coś, co możesz zrobić za darmo. Ludzie szukają, myślą, że przez pieniędzmi mogą się uszczęśliwić, a prawda jest taka, idź do lasu, połóż się na ziemi, Przytul drzewko. drzewo, wejdź sobie do wody. To są rzeczy za darmo.
Na przykład koleżanką czy przedwczoraj rozmawiałam i ona mówi: „Ludzie się dziwią, że ja idę do swojego ogródka po pracy”. Mhm, Ona mówi: „Ludzie nie wiedzą, że to mnie regeneruje, mhm, że to mi daje to szczęście, to moją ten peace of mind, że ja się konektuję z przyrodą, z mhm, tym, co nam daje życie”, prawda, bo jednak przyroda nam daje życie i m the connection with mother nature jest taka potrzebna, nie te głupoty, co my się tam zwykle skupiamy i harujemy całe życie na to, żeby mieć. mhm, Mieć dla miecia, tak? Tak się mówiło? Tylko po prostu użyć tego życia i właśnie tu mi Floryda dała, bo ja przyjechałam z Illinois po mhm, długich karierach i tak dalej i ja tutaj odzyskałam swoją duszę, bo powolutku nie na początku dalej szalałam materialistycznie, mhm, em, bo ja pochodzę z materialistycznej rodziny, częściowo mhm, i po prostu miałam to wpojone w sobie, w siebie. mhm, A jednak jak zaczęłam się tutaj odnajdywać swoją duszę i zakochałam się w przyrodzie, a ocean mhm, to jest mój energy source. mhm, Kocham nad wodą być, kocham po wodzie chodzić, kocham po prostu, naturę ogólnie na Florydzie. Te piękne palmy, te rośliny, ta egzotyka. Normalnie tutaj mnie takie wibracje przechodziły i ja zaczęłam po prostu inaczej na życie patrzeć i co jest dla mnie ważne i tak powolutku, powolutku, tak mi się ta duszyczka, e, po prostu robiła się jaśniejsza, no. mhm, I naprawdę to, co było dla mnie ważne 2 lata, 3 lata temu, to jest kompletnie nieważne teraz. Wiadomo, mhm. stąpamy na ziemi, trzeba mieć i na dom, i na to, i na tamto. Tak. Nie mówię, że tutaj zrobię się, e, spiritual butterfly i po prostu zapomnę o życiu ziemskim, bo jesteśmy na ziemi i trzeba stąpać też czasami po ziemi, dlatego się groundujemy, prawda? Tak, tak, tak. Tak, ja w ogóle myślę, że wiesz, taki jak jesteśmy w rozwoju, y, duchowym, osobistym, jak zwał, tak zwał, to stajemy się takim ja jestem taką pasjonatką samorozwoju. Ja po prostu się upgrade'uję i tak jak mówisz, że wow, za tydzień ja już jestem wiesz co, ja się staram tak żyć teraz, tak jak wczoraj rozmawialiśmy, wiesz, akurat doświadczyłam, podczas już pierwszej operacji, jak przeżyjesz już taką powiedzmy jesteś blisko śmierci i później jak wyciągniesz z tego wnioski, bo też, niektórzy nie potrafią mimo takich Oczywiście. sytuacji, to po pierwsze, że się pierdołami nie zajmujesz i takie drobiazgi, które cię wyprowadzały z równowagi już naprawdę nawet nie zwracasz już uwagi, wiesz, na to, Nie są istotne. że coś się gdzieś spóźnisz, czy nie wiem, koło złapałaś, gumę, czy coś, to kompletnie nie jest żaden problem. I staram się żyć rano czerpać tą energię od słońca i rano sobie zrobić już takie nastawienie. Wstaję rano z myślą, to będzie piękny dzień i kładę się spać. Dziękuję, że mogłam przeżyć taki piękny dzień. Rano się budzę, wow, znowu się obudziłam. Masz znowu tyle opportunity. Patrz, już mam przyjąc, to znaczy te. Mhm. Ja też, bo właśnie pomyślałam na tym, jak ci wczoraj mówiłam o tym moim mind detox, No, jak ja się tego uczyłam w ogóle wejść w taki tryb tego i pisałam codziennie tak. swoje perfekt życie, czyli jeden dzień z mojego życia, które bym naprawdę chciała, moja dusza chciała. Mhm, I po 60 dniach tego pisania z pół kartki zrobiło się 4 kartki mhm, i musiałam godzinę wcześniej wstawać, ale tak zaczynałam swój dzień. Więc jak ja w głowę wsadzałam to i w mój umysł, i w moją podświadomość, mhm, że ja będę, em, miała to życie i ja żyję tym życiem, ja to opisuję, to na koniec naprawdę, jak pisałam na przykład o egzotycznych jedzeniu czy o czymś, ja to czułam. I was able to taste it, bo mogłam normalnie czułam zapach, tak, jak pisałam. tak. Czułam zapach morza, oceanu i tak dalej. I po 2, 3 latach tego pisania byłam na Florydzie i mój pierwszy dzień, co napisałam na No, półkartce, wyglądał tak, jak siedziałam i otworzyłam zeszyt. mm. Więc nasza realność jest tu Bo dużo i tu. ludzi nie wie, że nasz umysł jest, wiesz co, cudownym takim servant, czyli sługą, ale bardzo złym panem. I on nie potrafi rozróżnić, czy coś
Jak ty mu napisałaś i potrafiłaś mu opisać dokładnie, jak to czułaś, zapachy, kolory, więc on, wedle niego to była prawda, więc on musiał już do tego dążyć, bo często jest tak właśnie, jak afirmujemy, czy robimy sobie medytację, dużo ludzi źle robi te afirmacje, bo nie wierzy w to, co mówi. A ty musisz uwierzyć i ty musisz stworzyć taką iluzję, żeby twój umysł, you trick your mind, żeby on Tak. myślał, że to już się stało. Musisz, tak jak mówisz, odprogramować się i zaprogramować właśnie taki No. tok myślenia. I believe in the process. Jeżeli nie wierzysz w to, co mówisz, tak samo jest z modlitwą. Ludzie chodzą, się modlą, No prawda? i to dokładnie. Ale nie wierzą w to, bo się modlą tak: „Biedna ja, proszę pomóc”. N Tak, Na tym to nie polega. Trzeba powiedzieć to, co detalicznie. Im więcej detali, tym więcej tak. po prostu twoja podświadomość następne będzie, że idzie to i powolutku ta maszyna się włącza i naprawdę zanim co mnie to naprawdę nie patrzyłam, co pisałam, bo to pisałam przez tyle czasu. I jak ja przyjechałam na Florydę i to mówię, ja zaczęłam to w 2018 roku, a na Florydzie byłam w 2020, prawda? Ja ten dzień opisałam i siedzę 2 lata później Mhm. przy tej kawie, patrząc się na ten mój basen i na tą swoją przyrodę, co mam. I Wow. to było to samo, co ja opisałam 2 lata wstecz. Mhm. Ale ja w to tak wierzyłam już na sam koniec, bo na początku nie. Mhm. Na początku to było po prostu fake it till you make it, okej? No, I'm Na sorry. początku działa, bo na początku to działa, tylko później, wiesz, oczywiście, że I po prostu i możesz stworzyć, tak jak ty mówisz, możesz stworzyć tego swojego człowieka, te swoje życie. Ja zawsze mówiłam: „Create the life you love”. Ja to piszę na moim Facebooku i tak dalej, o tym create your life you love, bo to jest tutaj jesteśmy mhm. teraz w tym momencie i ten moment musi być najlepszy dla nas. Mhm. Serve your highest purpose, prawda? Tak. Daj mi to po polsku. No to nie wiem jeszcze, jeszcze raz powiedz, bo muszę wejść w to, co masz na myśli. Serve your highest purpose. A, to chcesz po Jeżeli polsku? wchodzimy w To jest, tą energię, że czyli musisz tak, musisz nakarmić swoją wyższe ja. tak, 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 no. No. no, więc jak karmimy te wyższe ja i naprawdę wierzymy w proces, to jest key, to jest ten klucz, ten Mhm. magic key. Mhm. Jeżeli uwierzysz, że jesteś wspaniała, Tak. że jesteś kochana, że jesteś miłością i światłem i naprawdę w to uwierzysz i to będziesz sobie mówiła z wiarą w to, bo ty mówisz, keyword, afirmacje są piękne, można je wypryntować i powiesić na ścianie, to nie znaczy, że tak będzie. Dokładnie. To trzeba czuć, to trzeba znowu mówimy o środku. Tak, tak, tak. Bo nasze ciało nam pokazuje i też na pewno tak masz, bo jak już przejdziesz przez tą drugą stronę, na tą drugą stronę wyjdziesz z tej iluzji, to ty zaczynasz bardziej być, słuchasz tego ciała, bo ciało, nie oszukasz ciało wie, ym, nie musisz mieć jakichś nadprzyrodzonych mocy. Często jest tak, że wchodzisz do jakiegoś pomieszczenia i normalnie ja tak zaraz w splocie słonecznym, w brzuchu czuję, tak mnie coś, już czuję, że energia nie taka, już tak cię, wiesz, trochę cię już tak odpycha. A czasem wchodzisz, Mhm. wow, i po prostu aż ci się tak chce wejść do tej energii, tak? Bo ludzie Tak. nie wiedzą, że wszystko jest energią i ty wszędzie tą energię czujesz. Wszys wszystko jest energią. Nie ma czegoś takiego, co nie jest energią. Nawet teraz, ja ostatnio też patrzę na to, co noszę na skórze, Tak, prawda? tak. Czy to są, kamienie, czy to jest biżuteria, czy to materiały. Mhm, Na przykład len leczy. Ma bardzo wysokie frequencies, tak. a poliester ma 0 do 15 herca. Ale oczywiście, że tak. Absolutnie. A my na to nie patrzymy, bo jest ładne. Nie, nie, nie. My to akurat tutaj z dziewczynami naszymi, co ja je namawiam, niektóre już przeszły na moją stronę. Bieliznę, bambusowy koton. Jest taka firma Budi,
która robi Mhm. bieliznę i staniki, takie właśnie sport bra i całą underwear. To jest po prostu był game changer. Ja przeszłam chyba z 3 czy 4 lata, wyrzuciłam wszystkie, wiesz, Victoria's Secret i te inne sztuczne. Mhm. Jeju, normalnie ciało ci oddycha i tak samo jak noszę, to noszę rzeczywiście albo koton, albo właśnie len, albo jedwab, albo, ten bambu i tak dalej. Tu są też wszystkie Właśnie, bo kotonowe rzeczy. Oczywiście, że kocham koton i kocham len. I na przykład nawet dzisiaj z moim mężem o tym rozmawiałam, bo ja mówię właśnie o tym rozmawiałam, o tym, co nosimy na ciele, dlatego tak to poruszyłam, bo tak świeżo mam w głowie. I ja mówię do niego: „Pamiętasz, jak ci kupiłam te lniane spodnie i tą lnianą koszulę? Masz tyle koszul, masz tyle spodni. A dlaczego one były zawsze twoje ulubione?” mhm, Mówi: „Monika, ja się tak dobrze w tym czułem. mhm, Masz tu odpowiedź”. dokładnie. No nigdy mi nie powiedział w innej koszuli, że się dobrze czuje, no. No powie fajnie wyglądam, prawda? Ale on powiedział: „Ja się tak dobrze Czuję. czułem”. No widzisz? Ja mówię: „Widzisz, tu jest twój key, Mhm, bo len leczy, len uzdrawia, bo ma wysokie wibracje”. mhm. Ale Ja jestem ciągle wśród wyższych wibracji, ja nie słucham niczego, co ma mniejsze wibracje, ja mam obsesję na tym punkcie. Moja córka to mam 12-letnią córkę w domu, to ona mówi: „O, znowu mamy, te spiritual sounds”. Tu ciągle jak na przykład robię naczynia, czy medytuję, czy jestem przy basenie, czy jestem na dworze, czy nawet pracuję, gdzieś tam z tyłu mam coś wysokie wibracje, żeby to siebie podnosić, bo jednak no naturalnie opada nam No, ta bo energia, tak jak prawda? mówi ta właśnie Ewelina Stępnicka, że żyjemy na planecie Ziemia i jednak my żyjemy w 3D, ale tak jak ty Tak. mówisz, nasze ta esencja czy dusza, jak tamkolwiek kto chce nazwać, to jest above, to jest w innych frequency, ale my żyjemy w 3D. No to musimy to wszystko, wiesz, połączyć, znaleźć balans, jak to wszystko, ym, Właśnie z tym balansem to jest takie naprawdę potrzebne, no, żeby znaleźć ten balans w sobie, żeby to jednak nawet tą i mam nadzieję, taką nadzieję, że ta nasza rozmowa, która jest taka autentyczna i taka nienapisana, niewytrenowana, nie nic, tylko po prostu 2 dusze, które naprawdę są chcą ten ciekawe, świat są podać ciekawe innym. ciebie, bo ja jestem ciekawa twojej perspektywy i właśnie to chciałam pokazać, że widzisz, jak, jakby każdą osobę tak postawić koło siebie. Ja jestem zawsze ciekawa takich historii ludzkich. Tylko ludzie nie są jeszcze, nie wszyscy oczywiście, większość nie jest otwarta na to, żeby się odsłonić może trochę. Może się boją Tak. z jakichś No swoich, to właśnie, nie? jakbyś mi powiedziała rok temu: „Bądź na moim podcaście”, to by się to nie stało, dlatego że nie, może nie rok temu może by się stało, ale tak mówię, 2 lata temu, Mhm. to wtedy był mój największy przełom, bo ja już od 2018 dążę do światła, dlatego zostawiłam i w ogóle ja 12 lat pracowałam dla Sheriff Department w Illinois i ja weszłam do pracy i powiedziałam: „Odchodzę”, a oni mówią: „Ale tam odchodzisz, nikt nie odchodzi po 12 latach”. Ja mówię: „Ja kupiłam dom na Florydzie, odchodzę”. I mi nikt w to nie wierzył. I sobie ze mnie się śmiali. Ja mówię: „No to w końcu się tak wkurzyłam, że zamiast 2 tygodnie dać No jest. wypowiedzenie, 2,5 miesiąca wstecz napisałam moje wypowiedzenie, którego odchodzę”, bo wtedy miałam closing na dom i tak dalej. Ale i po prostu to było takie przełomowe dla mnie, bo zaczęłam już szukać tej drogi swojej i ta jednak praca, mimo że były super zarobki, bo naprawdę 12 lat w law enforcement w Illinois zarabiasz dobrą kasę, naprawdę. Mhm, I miałam dobrze, bo trenowałam oficerów nowych, byłam field training officer i tak dalej. Mój mąż też miał świetną pracę. My wyjechaliśmy w nieznajome. mhm. Obydwoje zaczęliśmy 2 nowe kariery. No widzisz. Hm, można? Bo ten jednak, bo można. Ja zawsze mówię ludziom: „Drzewa leczą, ale ty drzewem nie jesteś i nie masz tych korzeni. Jeżeli gdzieś ci jest niedobrze, to drzewem nie jesteś i możesz się Cześć. przeprowadzić. Piękne. Możesz znaleźć to swoje”. Większość ludzi nie mieszka tam, gdzie ich serce prowadzi, prawda? Bo jak ja to zrobię, bo myślą o tych wszystkich negatywnych, Mhm, a zamiast pomyśleć: „A jak ja to zrobię?” mhm.
Niestety moje życie będzie piękne. I widzisz, ja się na tym skupiłam. Ja pisałam o swoim perfekt życiu i później mój mąż zaczął się pakować na Florydę i pisał: „Floryda, ty w domu nie mamy, żadnego idea nie mamy, chcemy, ale nie wiemy”. I on zaczął wszystko pakować, takie, co nie jest nam potrzebne i tak to wszystko w tym basemencie rosło i wszędzie pisało Floryda, na każdym pudełku. Rok później zamykaliśmy na domie na Florydzie. Mhm. Można? No można. I trzeba w to uwierzyć. Mm. Trzeba coś i nie tylko wierzyć, bo musisz coś robić w tym kierunku. Zrobić Jak wiesz, tak, tak. To you tak gotta put action behind it. dokładnie. To tak samo, jak właśnie z odchudzaniem, nie? Jak dziewczyny też mieliśmy taki program z Renatą, to od samego gadania, o na przykład wiesz, muszę schudnąć, muszę to też nic z tego nie będzie. Ty musisz jednak się odważyć i zrobić ten krok naprzód. I to w każdej dziedzinie Oczywiście. tak działa. I wtedy universe is behind you i on cię popcha i wtedy Tak, absolutnie, bo tak mówiłyśmy, ja ci mówiłam, hormony, problemy z hormonami, z tarczycą i tak dalej. Ja w oczach tyłam, z niczego. Jak zmieniłam umysł, jak zaczęłam patrzeć na holistycznie bardziej i to jest taki element mojego życia, gdzie ty mnie wtedy ja to zobaczyłam, te simoski, to wszystko, to ja też, używam różnych takich leczniczych Mhm, rzeczy, ale jednak Simos mnie bardzo kręci, więc jestem excited, ale jeżeli naprawdę wsadzisz to w swoją głowę, to czyny przyjdą za tym. mhm. Bo wtedy jakoś the universe opens another door, no bo to nie chodzi, że otwieramy jedne drzwi i życie jest piękne, bo te drzwi się będą otwierały non stop. Tak, tak. Na nowe rzeczy, na nowe prosperities, na różne blessings, na różne znajomości, na wiedzę, bo tej wiedzy nam jak chcemy się wiedzieć tak naprawdę o sobie i o środku duszy, to ta wiedza, tak jak mówisz, self-improvement jest non stop. No ale właśnie to fajnie. Nie ma tego. Albo, czasem jest to, nie wiem, czy tak się spotkałaś kiedyś, widziałam koleżankę, co się nie widzieliśmy tam 10 lat i: „O, ale się zmieniłaś”, i ale takie wiesz: „Ale się zmieniłaś”, to jest takim wiesz, że no nie wiesz, czy to na dobre, czy na złe, czy co to znaczy się zmieniła, wiesz. Kiedyś się mówiło w Polsce, że generalnie, że ludzie się nie zmieniają, takie były ten. Ale właśnie to nie. Ja myślę, że taki właśnie, że właśnie się zmieniamy i to jest właśnie twój upgrade, bo przecież nie stoisz w miejscu, nie jesteś, wiesz, ym, bo to by dopiero było, katastrofalne, jak ja bym wiesz, była w takim jednym society gdzieś tam ukształtowana przez jakieś tam moje środowisko i ja się co, mam nigdy nie zmienić do końca A życia? ja bym się wtedy zapytała: „A ty się nie zmieniłaś przez 20 lat czy No, 10 lat?” No mam nadzieję, że się no zmieniłam. to To by była moja odpowiedź. Dziękuję. no, You know? więc nie, no właśnie musimy cały czas upgrade'ować. Mówię, codziennie ja mam taką misję, że codziennie chcę zrobić albo coś dla siebie, coś takiego pożytecznego i pozytywnego codziennie, żeby wieczorem się położyć i powiedzieć: „Wow, ale mi był super dzień”. Bo sobie tak pomyśl, jeżeli byś miała powtarzać, na przykład jeden dzień w kółko swojego życia, to jaki był dzień? To zrób ten dzień taki, że możesz go powtarzać wtedy codziennie do No końca swojego właśnie, życia. właśnie. I ja na przykład teraz też tak żyję, że codziennie robię coś dla mojej kariery, Mhm, bo kocham real estate i kocham być agentką i kocham Florida real estate especially, bo no piękne te baseny, te piękne landscapings, normalnie mój vibe i bardzo często dotykam tam wszystkie drzewa. Ludzie tam nie patrzą na mnie. Moja siostra zawsze się śmieje, że robię obciach, ale po prostu czasami nie mogę sobie mhm, jak widzę drzewo jakieś takie stare, bo tu jest bardzo dużo takich mhm, starszych, no to ja muszę chociaż tak z pokryjomu pójdę i tam podotykam trochę. Te złe moje energie, bo jednak drzewa ściągają złą energię i dużo ludzi o tym nie wie, że naprawdę drzewo potrzebuje tą energię ściągnąć z mhm, ciebie, mhm, bo to jest dobre dla drzewa, a dla nas nie. mhm. Więc let's do a favor. Drzewo potrzebujemy, nie potrzebujemy, oddajmy to.
Okej. Ale o czym już się No mówiłeś, zgubiłam. że robisz coś dobrego dla kariery, coś codziennie. I tak samo robię coś dobrego dla siebie, czyli na przykład tak jak czasami daję posty, że jadę na plażę, czy robię jakieś tam rail z plaży, czy coś, czy robię medytację w basenie, czy chodzę po moim trawniku i po prostu moje brzuski przytulam, które kocham nad życie. Mhm. Więc, to jest życie, które jestem lubię, kocham, po prostu kocham swoje życie. Mam spokój, mam wspaniałego męża, mam wspaniałych przyjaciół, poznaję wspaniałych ludzi, tak jak Sofii Mhm. i i po prostu przez to, że robimy, jesteśmy consistent. Mhm. To chodzi o to. Rób coś codziennie. Małe Ja kroczki kiedyś nawet. słuchałam takiego mentora, on powiedział: „Codziennie zrób 15 minut. 15 minut, nie musisz więcej. W kierunku tego, co ty o tym marzysz. Mhm. Osiągniesz to, bo te 15 minut zrobi się w 20 minut, tak jak ci mówiłam o tym pisaniu mojego perfekt dnia. Z 5 minut, pół karteczki, zrobiło się 1,5 godziny wcześniej wstawanie, czy godzinę wcześniej wstawanie, prawda? Bo jednak i będziesz robiła więcej tego, tylko trzeba zacząć, po prostu trzeba zacząć i być consistent. Ja tego nie miałam, tej samodyscypliny w sobie, miałam samodyscyplinę do karier, ale nie miałam samodyscypliny dla siebie, więc zaczęłam coś, tak jak ci mówiłam o vibration plate. No mam, pod kanapą. A wiesz, że dzisiaj zaczynamy, bo ja sobie postanowiłam, bo ja nie ukrywam tego. Widzisz, jak byłam dzieckiem, nie miałam, dlatego to jest takie ważne dla tych, co mają dzieci, żeby wpajać im sport od dziecka. Bo Tak, jak jesteś mała, nawet mój, wiesz, mąż Andrzej, jak trenował tam piłkę ręczną i tak dalej, i przez ileś lat, to on to już ma w sobie. I tego nie tak. zapominasz, tak jak jazda na rowerze. A ja nie miałam w ogóle zacięcia, u mnie nikt nie był sportowcem. W ogóle nie miałam żadnych jakichś takich sportowych, ani nie chodziłam na żadne zajęcia sportowe. Oczywiście nie usprawiedliwiam się, ale dla mnie to dalej jest struggle, że ja po Tak. prostu muszę się zmuszać niestety, nie? Wiem, że to jest dla mnie dobre, ale nie jest to u mnie takie we krwi, wiesz. Więc, Mhm. więc to jest, ale wiem o tym, pracuję nad tym, Tak. rozumiesz? Jak sobie zdajemy sprawę i coś z tym robimy, to nam to, Oczywiście. to się zmieni, bo to się zrobi. Po prostu to jest tak, z tego co kiedyś tam słyszałam, że zaczyna się od I'm doing it. Później zrobi się to habit, prawda? A habit się zrobi w lifestyle. Dokładnie. Więc po prostu tak powolutku, powolutku, powolutku. I z czasem to się robi takim nawykiem, że po prostu później sobie Nie bez tego możesz nie się. dajemy, nie Oczywiście. możemy bez tego żyć, Tak tak. jest, więc dlatego chciałam ci powiedzieć, kochana, że dzisiaj otwierasz ten vibrating plate, bo ja też Tak, dzisiaj wiem. robię, sobie postanowiłam, że od dzisiaj mamy pierwszy to jest 1 wrzesień, tak jak do szkoły się szło w Polsce. Robimy, Amen. chociaż muszę takie ćwiczenia, bo ja wiesz, ja mam w domu wszystko, trampolinę to i tak dalej. Robię 15 minut, bo wiesz jak często jest, że mówią, ok, zacznij 15 minutes, a jak już będę sobie skakać i będę ćwiczyć 15 minut, to potem mówię, no dobra, no to zrobię jeszcze 5 minut, jeszcze 5 minut, tylko muszę Tak, zacząć, chociaż wiesz, tak. 1 minutę. To nigdy nie jest, że na 1 minutę pójdę na spacer, bo jak już pójdziesz, no to już zostaniesz dłużej. I ja też zauważyłam taką metodę, używam 2 minut i często jest tak, że nie słuchasz, bo twój umysł, to on ma bardzo dużo excuse, wiesz, mój to jest specjalista. On mi My daje też. takie, wiesz, O, o to może ja jutro, bo dzisiaj tak ciężko w pracy było, wiesz, nie, 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 wiesz mhm. co, no może się nie czuję za to, ale no nie, nie. I tak miałam pełno. Czyli nim te twoje głosy ci zaczną atakować, to ja już włączam ten vibrating plate, wskakuję na trampolinę i już jestem. I wtedy co się dzieje? Te głosy w ogóle już sobie idą, bo ten umysł tak mówi, ej, może mi się uda dzisiaj Sofijkę zaskoczyć, a ja jednak zaczynam coś robić i on mówi, jak taki wiesz, o dobra, nie udało się, dobra, ja spróbuję Mhm. następnym razem. Więc Tak, nim to jest właśnie powinniśmy tak. To po dyskutować ze prostu swoim umysłem, bo my też tak jak ty jak wczoraj ty wczoraj powiedziałaś do mnie: powiedziałaś do „A, mnie, a możemy zrobić podcast innego dnia”. Ja mówię: „Nie, bo jak nie zrobimy teraz, dokładnie, Power of Now, to później nie będzie to takie organiczne”, bo jednak ja się zacznę przygotowywać, przeglądać notatki. To są moje notatki. Więc wszystko idzie ze mnie, prawda? I nie jestem, po prostu jestem jaka jestem,
Do Macie mnie prawdziwą, kim jestem i ja tu nie przyszłam grać, tylko po prostu pokazać, że mimo, że miałam ciężkie zawody, mimo, że miałam, no, niełatwe życie, byłam wychowana przez wspaniałych dziadków, ale jednak było to cięższe dla mnie i bardzo ciężką chorobę w dzieciństwie przeszłam, która też mnie mogła zmieść, Mhm, a ale jestem. I jestem, żeby po prostu jak moja historia może pomóc jednej duszyczce. Podnieść ją na duszy, że można wszystko. Tylko trzeba w to naprawdę uwierzyć i trzeba siebie wybrać. Ja jestem teraz na tej linii mojego życia, że ja siebie wybrałam. I ja nie jestem egoistką, bo ja jestem bardziej kochająca i otwarta niż kiedykolwiek byłam, bo nie mam tej energii męskiej, która jest fight. mhm, Bo jednak odzyskałam tą moją feminine divine właśnie przez to. mhm, I to jest warte wszystkiego, więc jeżeli moja historia, z przerywkami, z wyłączaniem energii i tak dalej może naprawdę wspierać kogoś wesprzeć i uwierzyć, że ta dziewczyna uwierzy, że jednak nie musi tkwić w czymś, gdzie nie jest nieszczęśliwa i może siebie tylko odnaleźć i po prostu siebie tylko trzeba przez to przejść. Tak mhm, jak wczoraj napisałam, co ty tam lubiałaś, to moją koment, bo tam też ci dawałam shoutouts, to ja napisałam, to była moja najcięższa droga. mhm, To była moja najcięższa i najciemniejsza droga, bo wtedy nie widzisz samych superlatyw o sobie, tylko tak jak mówiłyśmy, widzisz wszystko, co jest ugly. mhm, Takie naprawdę ugly, soulful ugly, nie? I musisz spojrzeć tym swoim robaczkom w oczy mhm, i się z tym pogodzić, i sobie wybaczyć, i siebie pokochać autentycznie taką, jaką jesteś, mhm, i przestać przepraszać, kim jesteś. mhm, Be unapologetically yourself. mhm. To jest piękna puenta. Nie mogłam sobie piękniejszej, wyreżyserować, kochana. Pięknie było, dziękuję ci serdecznie. I ja coś czuję, że my zrobimy jakąś chyba serię, bo ty tak tak się trochę Nie wiem, co jesteśmy, ale to już nie będzie na tym, tak? będzie, To to jest. jeszcze się nagrywa. Bo ja To lubię takie poprawiam, no bo uśmiechajne. tak mi podziękowałaś tego, no to mówię, już jest, to już jest, to ten, no. Już Się nagrywa, bo to nigdy nie wiem, co tam mój ten, wiesz, edytor weźmie. W każdym bądź razie, tak, bo możemy zrobić fajną serię, właśnie też. bo Boże, Sofie, my mamy tyle tematów. Tak, To jest tyle tematów. Nawet wczoraj, ja mówię, pół godziny nam minęło, piknęło, godzina nam piknęła. Ty już byłaś na spacerze, ja posprzątałam pół domu. w domu mój mąż przyszedł, zrobiłam już obiad, potem już nakładałam obiad na stół. Ale po prostu, bo jak jest właśnie taki flow i to jest autentyczne i to jest naprawdę prawdziwe, to otwierają, tak się umysły otwierają, ta energia tak cię prowadzi przez tematykę. Tak. Uwielbiam z tobą rozmawiać, Ja bo tak- ja myślę, że- nadajesz na moich falach. Ale ty jesteś stworzona, wiesz?